Cześć z miedziaka. Ciekawe, czy ja trafiłem ze spotem. Czy ja trafiłem ze spotem? Dopiero sprzęt ustawiam. Mówię, podejdę sobie. Dawno nie byłem tutaj. Na końcu łowiliśmy tam, tam, gdzie końcówka wędki jest. Na 37, 32, tak, bodajże. A ja jestem na 34, 31. 34, 31. Rzuciłem na 10 metrów. Coś mi się wydaje, że dość ryzykowne. Zapomniałem, nie zmieniłem przyponu. Teraz pytanie, jaki to przypon ustawić. Chciałbym wypróbować sposób na łowienie jak najmniejszej ilości karpi i zobaczymy. Zobaczymy, jak to podejdzie i zobaczymy, co to jest za ryba. Jest kolejny F1. Ciekawie się zapowiada. Ja sobie muszę trzecią wędkę dołożyć. Tu na tym zestawie dałem ten haczek taki standardowy, 18 przypon. Tutti frutti lute. Ale właśnie to jest to. Co tu używać? I się za chwilę okaże. Tu mam ten przypon 9, teraz haczek 1. Nawet nie spojrzałem, bo ja coś kombinowałem wczoraj z płotkami i tak to zostało. Tu w ogóle dałem tą mleczny krem, tak się ten dip nazywa. I mówię, zobaczymy, zostawimy to. Bo tak do karmelu chyba próbowałem płotki łowić z tego, co kojarzę. I co? Mamy dwie ryby, dwie F1 na tym spocie. Chwilę połowię, zobaczymy, jakie będą rezultaty. Za chwilę zobaczę, spróbuję wymyślić jakąś tam zanętę na tego, właśnie na tutti frutti, ale chyba śmietanę. Śmietanę, zobaczymy, jak to funkcjonuje. Może zostawić na razie ten dip. Tu dam przypon 12. Te 10 metrów, właśnie tego nie pamiętam do końca, ile my tu ustawialiśmy metrów i gdzie celowałem do końca. Z tego, co wydaje mi się, to z reguły na to drzewo tutaj. Okej, to zaraz wracam do was, jak zanętę wymyślę. Idzie jakaś trzecia ryba z tego spota. Ja dalej jestem bez zanęty. Jakie bydle, jaki lin. No dobra, to ja podejrzewam, że mam sytuację podobną jak tam, na brzozach. Na brzozach. Teraz tak, ja wam wstawię, bo wczoraj fajną wiadomość miałem. Jak ten twój nick się... God Barba? Wymawia, tak? Wstawię tutaj w montażu w ogóle, że łowić po prawej stronie, bliżej prawych krzaków, nie lewych, i zanęta słodka śmietana w pełni i kruszona słodka śmietana kulki 12, dip śmietana. Właśnie to jest pytanie, jak to z tym jest. Na początku poprzedniego filmu z tych tutaj brzus i testów różnych, kolejnych, na co ja łowiłem. Na początku łowiłem na zanętę z śmietaną plus 2 porzeczki miałem dorzucone, ale atraktor też był śmietanowy. I jak później rzuciłem zanętę na tutti frutti, mimo że łowiłem przecież na tutti frutti, tak jak teraz, nie? To nagle wpłynęło pełno karpi. Może faktycznie coś w tym jest, że to jest wina tego, nie wiem, tej zanęty tutti frutti. Tutti frutti tak mocno po spole przyciąga. Się okaże, spróbuję zrobić taką zanętę. Mam taką możliwość. Tu bym musiał tak pokruszyć kulki. Ciekawe, czy mam kulkę 12, tak? Słodka śmietana 12. Słodka śmietana 12. Mógłbym zawsze ten mleczny krem dać, tak jak używam atraktor. Znaczy, atraktor dip. Dobra, ale mam to. Zrobię tak, jak napisałeś i jestem ciekaw rezultatów. Jak to wpłynie na brania. Ile w ogóle tych F1 po łowie. Jest coś, czego nie mówiłem. Nie mówiłem, że jest obniżona temperatura tutaj na koperku i przez kolejne ileś tam godzin tak będzie. O, kolejny linek. Piękne liny. Na razie te liny piękne. 2,5. Dobra, zestaw wrzucę do wody, jakiś spodzik zaraz wyciągniemy. O, patrzcie, tu jest obniżona temperatura, cały czas wody ma być.
I co? Jeszcze kolejna sprawa. Bym musiał zanęcić. To wrzucę pewnie z dwie. Która to była zanęta? O, to jest ta na śmietanę. Wrzucę 2 razy po 7 porcji na te 9-10 metrów. I pewnie za chwilę się pobawię markerem, zobaczymy tu jest dno, ale marker widzieliście jak się używa, jak używałem ostatnio w 2 chyba filmach. No to wam powiem jakie rezultaty były tego badania za chwilę. Chyba, że to się wydarzy, że jakieś tam branie będzie w międzyczasie, to się też odezwę. Coś fajnego tu płynie w moją stronę, czas się odezwać, jak pomyślałem. I niestety mam nadzieję, że to będzie jedyny karp pospolity na tym filmie. Taką mam nadzieję. W każdym razie, no, może nie ma aż takiej ilości ryb, jakie byśmy oczekiwali. No, to sporo wynika z tego, że jest obniżona temperatura. Ale w zasadzie patrzcie, był jeden karasiek, którego wam chyba nie pokazałem. Były te liny. No i są F1. Teraz wpadł ten tutaj sobie niespodziewany gość. Jest godzina 15. Mam nadzieję, że 17, 18 coś się zacznie więcej dziać. Teraz się tak zastanawiam, kiedy ja ostatni raz zanęciłem. Tu coś tam pewnie gadałem, coś tam łowiłem, ale chyba to był ten czas, że wrzuciłem zanętę. No to może wrzucimy znowu porcję tutaj na 9 metrów. No i co? Na środkowym zestawie przerobiłem, dałem haczek 4. Tak, dałem haczek 4 czy 6? 6 chyba. Tak, dałem tego Muga Hook, który ostatnio mi dawał fajne rezultaty łowiąc te F1. Może jak było mało karpi, to faktycznie można ryzykować dać jakiś taki przypon, który jest na mniejszą wagę, wytrzymałość, nie? Jeżeli chodzi o wytrzymałość. No, także ja sobie postoję, zobaczymy co tu się będzie działo. Markerem mówiłem, że będę rzucał. Oczywiście jest tu zaczep, ale tak, tam gdzieś jak rzuciłem na 15 metrów, to najpierw jest glina, przez chwilę jest muł, później znowu jest glina i na końcu jest roślinność. Także zrobiłem przez to zaczep. Ale no takie info. Także raczej tu się nie powinno kombinować w tym miejscu na jakieś inne przypony czy inne lead core'y. Full standard. Te red camo, ewentualnie te gliniaste jakieś kolory, piaskowe kolory przyponów i taki standardowy gliniasty lead core. Dobra, to ja łowię dalej. No zobaczymy co tu siedzi. Zobaczymy co to jest. O, jest F1, dobra. Trochę liczyłem na trofkę, ale z tym przyponem, chociaż ja tu zwiększyłem, nie? Pewnie mu mało braknie, nie, dosyć dużo, 2-3 kg to dużo. No dobra, taki całkiem fajny, ciekawe co tam na tamtym zestawie. I tak, takie lekkie podsumowanie w połowę czasu mojego pobytu jak zwykle, bo tak do godziny posiedzę. Zobaczymy co tu jeszcze będzie. O, no patrzcie, na tym zestawie jakoś tak, co one z tym mają? Co one z tym mają, że siadają tutaj karpia na tym? Nie rozumiem tego. Ale dobra, no, jest jak jest. Coś może trzeba będzie to zmienić. Coś czego tu nie rozumiem. Tu mam. Bo na tym zestawie jest ten atraktor Tutti Frutti. Może sprawdzę drugi Tutti Frutti atraktor. A tu na tych mam ten krem mleczny. Może inną przynętę jeszcze bym sprawdził. Mati zaczyna kombinować, ale nie byłbym sobą, jakbym nie kombinował. Sami wiecie. No, także ja tu stoję, łowię, jestem o pół godziny aktualnie. Może ilościowo bez strzału, ale przynajmniej biorą nam F1. No, zobaczymy co to będzie. Dawno nie było ryby na lewym zestawie, a już rzeczywiście zrobiłem to, co mówiłem. Linek. Testuję sobie tutaj tego. O. Dałem śmietankę. Dalej z tym mlecznym kremem w dipie. I zobaczymy chwilę, czy coś będzie wychodzić więcej, czy będą wychodzić, nie wiem, na przykład F1. Fajnie by było. A może jakiś kwolek, nie? Kwolek, jakiś lin. Skoro linę biorą, to może jest na brzozach prędzej. Mówiłem chyba też, że na brzozach biorą F1, biorą
kwolki. Ciekawe jak porzeczka by się sprawowała, ale no to na porzeczkę ostatnim w ogóle mi nie brały żadne F1, za to masa karasi i jakieś tam pojedyncze zwykłe liny. No coś tam bierze, ale chciałoby się powiedzieć, żeby więcej brało. Zobaczymy co to teraz jest. O, jest F1, patrzcie na śmietanę. No, coś czego na brzozach ostatnio nie było. Może znajdę jakąś bardziej skuteczną przynętę. Okej, to ja sobie stoję. Postoję i wpadnę znowu z info po jakimś czasie. Chociaż te ryby jeszcze muszę wam pokazać. Teraz całkiem fajna seria. Jedne F1, drugie, trzecie. I co teraz będzie czwarta ryba? No byle na tych zestawach z tym słabszym przeponem nie brały karpie. A propos karpi. Bo będzie problem. Takie jeszcze tam po 3-4 kg to spoko, ale większe będzie problem. I to bez sensu marnować czas na takie ryby, za które prawie nie płacą. Jest. Zobaczcie co tu siedzi na zestawie. Jest linkowal. Linkfolek, jak to wymyśliłem później. Jest 1,6 kg. I co? I to jest na tym zestawie ze śmietaną. A tam nie patrzcie na ten środkowy zestaw. Tam ryba się bawi. No, haczyk 8 i śmietana. Ciekawe czy może ze śmietaną dipem też trzeba byłoby to zostawić. Ja tu się męczę z dobre 2-3 minuty z tą rybą. I albo to urwę, albo zrobię reloga. Chociaż relog bez sensu, no bo łowię nagrywam, to bez sensu byłoby reloga robić, chociaż one podobno nie mają wpływu na serwer i na grę. No dobra, ale spróbuję chyba. Niech się to kręci, położę telefon na przycisk i będzie się kręciła. Ja sobie w tym czasie coś zjem. Dobra, niech się tam łowi, chociaż nie wiem, czy jest szansa na wyciągnięcie tej ryby. Z drugiej strony no, ona najwyżej płynie do prawej i później wraca do lewej i nie płynie gdzieś tam na otwarte. Też ciężko powiedzieć, żeby otwarte akwy były. No ale wiecie o co mi chodzi, że tam nie płynie do ten obszar w prawo. Głębszy już. Dobra. Może to wyciągnę. Oho. Wróciłem do komputera. Już byłem. Chyba 2 razy w międzyczasie, ale... Szalała ta ryba, szalała. Pamiętajcie, metoda dobra. W końcu się wyciągnie tylko. Jak komuś się chce, to policzcie ile to godzin trwało. Wyciągnięcie tej ryby mamy pierwszą w nocy. Nie pamiętam kiedy wam się odezwałem. Na pewno już 3-4 minuty walczyłem. Może 5. Wtedy dopiero się odezwałem. No, a 5 minut to 2, znaczy inaczej. 5 minut realnego czasu to 2 godziny. 2 godziny? Źle coś mówię. Dobra, coś namieszałem. Chociaż nie. 2,5 minuty to jest 1 godzina w grze. To chyba dobrze powiedziałem. Także mamy takie ulustrzenie. Na przyponie 9 kg. Póki co nic więcej się tam nie pojawiło na tą śmietanę. A ten był kolega na Tutti Frutti, czyli on był tu na tym prawym. Bo nie mogłem wyciągać nic na środku w międzyczasie, nie? Przecież jak ryba siedziała. Tego strata czasu, jest strata czasu, jak takie karpie wejdą w łowisko. A tu mamy kolejne F1. No podejrzewam tu duże ryby. Chociaż no to mam nadzieję, że to będzie duże F1 na jakiś karp. Kolejny. No nie no. Nie podoba mi się to, nie? Nie podoba mi się to. Że to już jest kolejny jakiś tego typu. Dość spory karp. Bo pewnie co? Co tu tak jeździ? No tu mamy przynajmniej F1. Tu jest przynajmniej F1. Za takie już coś tam płacą. Jak się zastanawiam ile czasu minęło. Mógłbym podnęcić znowu. Zobaczymy. Może nawet 8 metrów ustawię. Może jeden zestaw dam troszkę bliżej. Chociaż z tego co ja pamiętam to... Właśnie. Jak do końca nie pamiętam.
Ale chyba z 10 metrów się łowiło, tak jak ja mam te zestawy ustawione, chociaż, no mówię, możecie w komentarze zostawić cenne uwagi jakieś dla innych. Może tu się jakoś inaczej łowiło. Już nie pamiętam, rzadko byłem. Parę prób było podjętych. Na pewno właśnie te liny kowale te też tu brały. Kilka było spotów, no ale to jest jeden z tych spotów, gdzie kowale brały, czy kwolki, jak ja to ostatnio nazywałem, i F1. O, a tu jest zwykły linek. Dobra, może dam ten zestaw troszkę bliżej, później będę kombinował na 12 metrów. Wszystkie może bym tak poustawiał. Dobra, czas się odezwać. O, jest linek. I teraz tak. Tu na tym zestawie zrobiłem bałwanka. Chwilę temu miałem F1. Zestawy zmieniłem na 11 metrów, ale dobra, na tym bałwanku jest ta śmietana teraz, słodka śmietana 8 i tutti frutti. I dalej mam ten mleczny krem i ten mleczny krem daje całkiem dużo tych F1 na tym środku. No masa tych F1 jest już. Pomijam te walki z tym karpiem i tą masę czasu straconego, ale chyba to jest najlepszy zestaw aktualnie z tym hakiem 6, tym tutti frutti żółtym i tym mlecznym kremem, tak mi się przynajmniej wydaje, bo tu jest zdecydowanie, no nie ta wędka, tu jest zdecydowanie mniej tych F1. Do tego, no 11 metrów teraz ustawiłem, plus jeszcze na tym zestawie sobie wrzuciłem teraz tutaj, o, zobaczcie, fluorokarbon 7,7. Ostatnio ten fluorokarbon całkiem dobre rybki dało, więc jeszcze chwilę potestuję, nie tak jak ja zawsze tę godzinkę czasem przekraczałem, z reguły do godziny, nie? Ale jak biorą, to mogę postać. Jestem ciekaw, czy jeszcze dostanę jakieś F1 na tego bałwanka, także chwilkę jeszcze postoję. No okej, nie będę przedłużał, szybki relok. Zobaczcie, dalej ma być obniżona temperatury wody, także spot się nie powinien zmienić, który oglądacie przez jakiś kolejny czas. Tak myślę, że powinien działać. My zobaczymy, co my mamy tutaj. O, to mi szczęście dopisało. Więcej za takiego 1,6 kg nie dostanę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, tych linów. O, z linem też trafiłem, czyli z samej kawiarni mam już ponad 130. 137, tak? Patrząc szczegółowo. I na nieszczęście nie ma F1. Tutaj co my będziemy mieli? To mam te moje płotki, które testowałem. Brało rzadko, ale jak widzicie same kilogramowe, nie? Szkoda, że nie udało. Może jeszcze podejdę do innego miejsca z tym setupem, to wtedy wam go dopiero pokażę. Ok, co my tu mamy w tym czasie? Godzina 16, 660, 655 plus tamto 130. Ja myślę, że całkiem dobry rezultat. Karpi całkiem mało. Poza tym jednym tu bydlakiem, na którym zmarnował też mi masę czasu, bo ta wędka, ja wam tam na początku filmu wstawię, jako taki wzorcowy chyba setup. No to ta wędka najwięcej F1 dała fajnych, ciekawych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie zobaczyć na filmie. To może stwierdzicie, że jednak lepiej brało na ten setup pełni tutti frutti. To komentarze mile widziane na ten temat. No a ta wędka była cały czas zajęta tą rybą przez dobre, myślę, 5, 6, 7 minut. To się tam wyciągało. Ja jeszcze chodziłem jeść, więc też nie łowiłem na tamte pozostałe dwie. Ale tak. I lewą jeszcze testowałem inne przynęty później niż to wzorcowe tutti frutti, nie? Ale no, dało to kowala, który dał 100 dodatkową. Okej, to ja kończę. Zapraszam was na to miejsce. Dajcie znać w komentarzu, jak wam spocik oddaje. Łapki w górę mile widziane i na razie.